Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas się ogolić. Zróbmy to wspólnie. 2,5 dnia na twarzy. Na głowie już światło się odbija na oliwionym szkle. Tak wiem. I jak Snowy mówi, to tak jest. W momencie, gdy mamy tak zwany koniec serii, golenie głowy. I będzie na następnym odcinku. Spokojnie. Pamiętam o Was. Pamiętam o wszystkich, którzy lubią jak golę głowę. O wszystkich brotaczach z idealnie goloną fryzurką i wszystkich tych, którzy tradycyjnie golą się i na głowie, i na twarzy. Ale żeby to nastąpiło, potrzebuję nowej maszynki, którą chcę zaprosić właśnie na tak zwaną obułą powierzchnię. Zanim to nastąpi, poznajmy nową pozycję z firmy, która już była na kanale, z taką bardzo ciekawie, ładnie wyglądającą, acz na twarzy różnie to było, kontrowersyjnie dosyć, jeżeli chodzi o kwestię modelu. Ale dzisiaj będzie inaczej. Dzisiaj będzie w niesamowicie pięknym kolorze. Czemu? Bo na kanał, na odcinek zapraszam Rex Supply wersja beige. I jaka? Zobaczcie, co tu w okienku. Zobaczcie, co tutaj jest w tym bardzo fajnie wyciętym. Gentleman ma, że tak powiem, melonik czy kapelusz, a w środku czarna maszynka. Jest pięknie. Słuchajcie, co tu mamy? Mamy kartonik, mamy taki na spokojnie, bez szału, z ładnymi logami firmy. Wszystko fajnie się zgadza. Absolutnie firma kultowa już w jakimś stopniu, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie ze sprzętu zza oceanu. Rex Supply, Made in USA, Phoenix, Arizona. Tu wszystko się pięknie zgadza. I tutaj mamy ściągę, jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest produkowana taka maszynka. Powiem Wam szczerze, firma znana z tego, że robi maszynki o takim poziomie cenowym dosyć wysokim. Za tym idzie oczywiście świetne wykonanie, jeżeli chodzi o sam produkt. No ale firma zmierzyła się niedawno, bo ta maszynka od niedawna jest na rynku, z koncepcją wprowadzenia tańszego sprzętu. To jest pierwsza rzecz. I co najważniejsze, a ten gość tutaj lubi te sprzęty, lekki sprzęt z aluminium. Dokładnie tak. I Rex Supply Beige jest z aluminium. Słuchajcie, otwieramy. A maszynkę mamy do poznania, do odkrycia, do przetestowania dzięki Bercikowi z kanału Kaprys Bercika. Dzięki Seba. Otwieramy. Co tu mamy? Prowadnicę z tak zwanego kartonika. Fajny ten kartonik jeden, ale wychodzimy. Mamy też od producenta oryginalne żyletki. Swedish Steel. Fajnie, ale ogólnie rzecz biorąc one lądują na boku. Czemu? Bo my mamy swoje testowe. Co nie zmienia faktu, że te żyletki mają dosyć dobrą opinię. Słuchajcie, w takim kartoniku, bardzo miękkim, dlatego lepiej wolę już maszynkę trzymać w ręku, szczególnie, że nie jest moja. Mamy coś niesamowitego. Czemu? Bo jest w jedynym słusznym kolorze. Czarny. Dokładnie tak. Rex Beige jest produkowany w dwóch wersjach. Ta jest Jet Black. Jak bym znał tą nazwę skądś? Też aluminium, też ciekawe, też zalecane maszynki. Chyba wiecie, które są jedne z ulubionych Snowy'ego. Ale skupmy się na tej. To jest Jet Black. Jeszcze jest aluminium lotnicze. Takie siwe. Co nie zmienia faktu, że czarne jest piękne. No i wiadomo. Mamy tutaj okaz naprawdę całkiem fajnie zrobionej maszynki. Co tu mamy? Mamy 85 mm rączka, czyli sam raz. Tak jak Snowy lubi. Mamy rączkę tak dosyć tutaj klasycznie zrobiona. Po prostu takie lekkie nacięcia wzdłużne. Taka kolumienka. Producent twierdzi, że ma to coś wspólnego z Gillette Tech. Możliwe, że ma. Ogólnie rzecz biorąc sprzęt jest bardzo lekki. Podobno niecałe 38 gramów. Moja waga, ta od Snowy'ego, pokazuje 40, ale ona jest wrażliwa. Jak dostaje czarne do zważenia, to zawsze dodaje sobie trochę więcej. Bo i w głowie Snowy'ego, i w wadze Snowy'ego czarne waży najwięcej, czyli jest najlepsze. Wracając. Słuchajcie, wygląda to ciekawie, wygląda to fajnie, wygląda to bardzo, ale to bardzo ładnie wykonane. Tego nie można
Rexowi odmówić. I tutaj też tak jest. Nie trzeba potężnych pieniędzy. Z tego co patrzyłem, ona jest około 299 w górę, do tam 350 zł, gdzieś mniej więcej można ją znaleźć na rynku i jest w Polsce do dostania. Czym się charakteryzuje? Na przykład tym, że oprócz aluminium anodowanego, wybarwionego na piękny czarny kolor, czyli mamy tutaj i coś fajnego przed korozją, przed różnymi uszkodzeniami, przed trwałością barwnika, wszystko tutaj się zgadza. Mamy też takie coś, czyli stal. Stal nierdzewna, wprowadzone specjalnie po to, żeby tutaj nic nam nie dochodziło do głowicy od dołu, żeby się nie rysowała, żeby lepiej się wszystko ładnie tu skręcało, żeby była to trwalsza konstrukcja MIG-u. Są to pewne już, niektórzy Wolfram stosują, niektórzy tutaj stosują tak jak Crest Supply stal. Bardzo fajnie. Mamy tutaj 23258V2. Tak, nie jest to ani numer telefonu, ani PIN, to jest numer tej maszynki. Czyli mamy piękną oryginalność, każda jest numerowana. Made in USA. Wszystko się tutaj zgadza. Pięknie to jest wykonane. Czapeczka, dwa podłużne. Proszę bardzo. Piny, znamy to skądś. Masa firm teraz to produkuje. Jest dobrze. Na końcu mamy mały magnesik. Po co magnesik? Zaraz przetestujemy, czy po pierwsze magnesik, po drugie, czy on działa. Więc odkładamy na razie sprzęt i bierzemy co? Persone Platinum. Tak, dokładnie tak. Made in USA. Wracamy do nich. Maszynka zza oceanu. Żyletki wypadały też, żeby były zza oceanu, bynajmniej nasze testowe. Bierzemy ze środka. Pierwsza nówka sztuka nieśmigana. I lecimy. Wyciągamy. Oczywiście nieopisany papierek. Wersja od Snowego. Nieopisane blaszki. Ważne, żeby były ostre. Słuchajcie, ładujemy do sprzętu. A właśnie. Najważniejsza rzecz. Żyletkę kładziemy na dłoni. Nie po to, żeby bawić się w cyrkowca, tylko żeby sprawdzić, czy ten magnes to jest magnes. Cyk. No, dajmy drugą szansę. Cyk. Dajmy trzecią szansę. Cyk. Dajmy czwartą szansę. Jest! Czyli złapał. Ogólnie rzecz biorąc powiem Wam tak. Ten magnesik jest po to, żeby żyletkę sobie cyknąć tutaj z dłoni czy z papierka. Jak mocniej przydusimy, łapie, ale tak, żeby to był ultra super mocny magnes, to nie. Chcecie go złapać, dociśnijcie je trochę i wtedy rzeczywiście załapie. Jak tak przyłożycie delikatnie, to niestety nie do końca. Ale jest? Jest. Producent twierdził, że magnes jest i jest. Działa. Skręcamy sprzęt. Słuchajcie, podkładek tutaj nie zamontujecie, bo jest tak zwana koncepcja, gdy rączka wchodzi w głąb głowicy. I bardzo dobrze. Nie skręcamy mocno. Bercik, nie przejmuj się, nie ukrycimy gwintu. Spokojnie. Nie zdarzyło się to jeszcze na kanale, ale na pewno nie na Twojej maszynce. Jak Snowy będzie testował, to na swoim. Słuchajcie, przeliczając z cali na naszą miarę, jest tu około 0,5 mm gapu. No, kawał żyletki tutaj wystaje, nie powiem. Ciekawe jak to goli. Ogólnie rzecz biorąc, producent twierdzi, że jest to maszynka do codziennego golenia dla początkujących i wszystko się tu pięknie zgadza i to jest w ogóle ta tania na początek. Sprawdźmy. Wizualnie tak, wykonana jest świetnie. Czy dla początkującego? Nie wiem, powiem Wam po goleniu. Czy na początek, jeżeli chcesz z Rexem się zaprzyjaźnić, no to w tej cenie wypadałoby ją na początek wziąć, bo jest najtańszym modelem Rexa. Acz, jeżeli chodzi o aluminium, znam tańsze. Ale też z oceanu znam droższe. Więc jest po środku. Więc jedynym słowem jest dobrze wyważona. Na pewno za tą jakość jest ok. Słuchajcie, nie gadamy, grzejemy. To jest pierwsza kwestia. Czym dzisiaj wyrabiamy? Jaki Sagrada Familia 24 mm syntetyk, tak zwane Tuxedo. A jeżeli jaki, to też jaki. Micha, wół roboczy. W jedynym słusznym kolorze. Czarna maszynka, musi być czarna miska. To jest pierwsza kwestia. Co dzisiaj na twarzy wyląduje? Coś, co znacie. Tutaj będzie polecajka. Słuchajcie,
Tyrannus, The Godfella Smile. Tak, dokładnie tak. Zachciało mi się z powrotem ten genialny zapach mieć na twarzy i ten jakże pięknie uśmiechnięty, asertywnie Tyrannosaur Rex wydaje mi się, ale no powiedzmy, że to jest Tyrannus. Żebym go tutaj nie przekłamywać, ląduje w misce i na twarzy i ten zapach piękny się rozejdzie. A jaki to jest zapach? Co po goleniu, to po goleniu. Pamiętacie, są jego zasady takie. Dobra, słuchajcie, nie ma co gadać. Lecimy. Pierwsza kwestia, moczymy syntetyk, potrójny zrzut i lecimy. Chciałem tak szczerze zastosować olejek jeszcze, ale wiecie co? Tyrannus nam da radę. Druga sprawa. Podobno ta maszynka jest taka delikatna i fajna i spokojna i bezproblemowa. No to skoro taka jest, to nie będziemy dodatkowych tutaj tuningów robić do mydła, które za chwilę nam tutaj da absolutnie ciekawą pianę. Przypominam, mydło Wege, przypominam Fahrenheit. Tak, inspiracja The Godfella Smile, jeżeli chodzi o Fahrenheit i to jest piękne w tym zestawie. Ja już go czuję. Konsystencja miękka, kasza manna, totalna kasza manna. To już nawet nie jest krop. Łatwa, plastelinowa, bezproblemowa. Jeżeli chodzi o wyrabianie piany, no z The Godfella Smile nie wyrobić piany, to trzeba naprawdę umieć i się postarać. Więc nie przejmujmy się, tylko kręćmy. Pierwsza łopata wody i lecimy. Jeżeli chodzi o Rex Page, chodzą takie słuchy na mieście, a dokładnie na forach i nawet nie polskojęzycznych, że ta maszynka, jak dobrze wiecie, firma Yates zmieniła właściciela i teraz Rex Supply jest właścicielem, jeżeli chodzi o kwestie sprzętu i te inne klimaty. To już się pewnie Wam obiło uszy. Ale podobno, znaczy może tak, firma zamknęła, że tak powiem, produkcję, ale Rex Supply przejęła schedę. Podobno na maszynach, które były wykorzystywane właśnie przez Yatesa, jest to pierwsza maszynka właśnie na cence zrobionego z aluminium właśnie na tym sprzęcie. Czy tak jest? To już chyba wie tylko właściciel tego sprzętu. Ale ja nie zdziwiłbym się, gdyby tak właśnie było. Tym bardziej, że jest to pierwsza maszynka, jeżeli chodzi o aluminium z tej firmy. I wykonana jest absolutnie rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o Yatesa, sami dobrze wiemy, był taki jeden na kanale w zeszłym roku, 921M, rewelacja. Jeżeli chodzi o wykonanie, jeżeli chodzi o golenie, więc no tutaj powiem szczerze, jest ta informacja dla jasności. W ramach ciekawostki, czy prawdziwej, nie wiem. Zaznaczę od razu, żeby nie było. Ale jest ta informacja z tych jakże możliwie prawdopodobnych. Tak jest moje zdanie. I tyle. Słuchajcie, zima za oknem, ale biały śnieg, a dokładnie kolor śnieżny już tutaj nam w misce się wyrabia. To uwielbiam, wiecie co, w czarnych miskach albo w ciemnych miskach, że mamy tą kontrastowość i od razu natychmiast widzimy, jaki jest odcień piany, jakie są bąbelki, czy są, czy nie jest. Jest pełna kontrola, nawet wizualna, czyli coś, co bardzo uwielbiam w produkcji piany w miseczce. Dla jasności, można wyrabiać sobie na twarzy, można sobie rabiać w miseczce, możesz sobie dokończyć. Jeżeli masz początkującą drogę w tradycyjnym golenie, absolutnie miska. Jeżeli masz bardzo wrażliwą skórę, absolutnie miska. A jeżeli po prostu lubisz, tak jak Snowy, sobie kontrolować całkowicie mydło na pianie i wyrobisz sobie do takiego poziomu, że na twarzy później nic złego się nie dzieje, także miska. Proste, proste. Tradycyjne golenie ma być dla Ciebie, a nie Ty dla tradycyjnego golenia. Po prostu trzeba tutaj wszystko dostosować pod siebie, dla siebie, żeby Tobie było wygodnie i Tobie, żeby to wszystko się zgadzało, a przede wszystkim, żeby Tobie to służyło. I na skórze, i w ręce, i tu. Miejmy swoje preferencje i dążmy do nich. Tradycyjne golenie to nie kalka, dla jasności. To jest Twoja droga, Ty ją sobie odkryj i Ty zdecyduj, co Ci służy. Słuchajcie, jesteśmy już na finiszu. Za chwilę będzie już po temacie.
Tyle piany starczy. Ten delikwent jeszcze daninę odda później, bo to wiadomo, że on tutaj musi zeżreć. Sagrada Familia nie jest jakimś potężnym pędzlem, ale no one są gęste. One potrafią wciągnąć tyle piany, że nawet ci się nie wydaje. Patrzysz sobie, pędzel taki, kręcisz, a nic takiego. A później jak wyciągniesz, ileś ty tego miał w sobie, chłopie. Oddawaj. Dobra, gadka. Zaraz wcześniej przygotowany dla jasności, teraz trochę wilgoci. I zapraszamy pędzel. I zapraszamy co? Pianę śnieżno-białą. No jak to pachnie. Moim zdaniem najbardziej wierna interpretacja Fahrenheita, jeżeli chodzi o świat goleniowy. Bo o to chodzi właśnie, że to nie ma być kopia, ale interpretacja i powiem szczerze, właśnie im się udało najbardziej. Więc jak ktoś jest fanem tradycyjnego golenia i fanem zapachu Fahrenheit i Dior, to już wiecie, co sobie kupić. Powiem szczerze, uwielbiam systematycznie wracać. Jest kilka zestawów de Godefroy Smile, do których się wraca, a akurat Fahrenheit dla mnie jest nieśmiertelnym zapachem. Bardzo się lubimy od zawsze. Snow jeszcze był nastolatkiem, jak już to było. Albo młodym ludziem, który sobie kupował pierwsze perfumy. Z tych takich poważnych, powiem wam szczerze, że właśnie to był Fahrenheit. I tak już zostało. Chęć do posiadania tego zapachu na sobie. Patrzcie. Rewelacja. Szybko, miło, bezproblemowo. Absolutnie rewelacja. To jest właśnie de Godefroy Smile. Jak lubisz, to bierz w ciemno. Właśnie ten zestaw. Jeden z ostatni wypust, jeżeli chodzi o ich produkty i naprawdę udany, poprawiony. Mydło Vega. Jakby ktoś jeszcze nie oglądał odcinka wcześniejszego, bo był już przedstawiany, róbmy sobie pustka. Dzisiaj na uszach za dużo nie było, ale ściągniemy nadmiar. Słuchajcie, nie ma co gadać. Chce mi się tego Rexa. Powiem szczerze, Envoy naprawdę mnie nie oczarował. Absolutnie. Ta mnie uwodzi od pierwszego strzała. Ale wygląd nie goli. Cena też nie goli. Wygląd na plus. Ewidentnie. Kolor, no strzał w dziesiątkę. Bercik wiedział, co dobre kupić. No zna się chłop na kolorach. No proste. I interesuje mnie jedno. Jaki jest efekt na twarzy. Bo naprawdę no, konkurencja ma wysoką. Bo w świecie maszynek aluminiowych, czy Henson, czy Razorok, oni naprawdę wiedzą, jak robić maszynki aluminiowe. I teraz pytanie, czy Rex się uczy, czy Rex już potrafi? Sprawdźmy wspólnie. Pierwsze przejście z włosem. Pierwszego przełożenia, aż sobie przełożę od razu z drugiej strony, czuję dwie rzeczy. Poprzedni Rex Envoy, którego miałem w ręce, lubił sobie do mnie rozmawiać. Szczerze, Rex chyba lubi tą charakterystykę maszynek, bo Page też do mnie gada. Tak, jest z tych głośniejszych. Nawet bardzo. Chyba sami słyszycie, jak się drze. To jest pierwsza rzecz. Jak ktoś nie lubi kwestii przysysania, takiego hamowania na skórze, jak to niektórzy mówią, ja zawsze twierdzę, że to jest taka charakterystyka maszynki, po prostu to ona jest wybitna w tym. Wybitna. Bo czuć to od razu. Naprawdę ma taką charakterystykę, że jedna z najbardziej maszynek, które lubią sobie właśnie w ten sposób pracować na skórze. I to jest kolejna jej cecha. Na razie nic złego się nie dzieje. Czuję
ostrze na skórze, ale nie jest to jakoś dramatycznie. Personka wiadomo, jest naprawdę żyletką, która współpracuje z maszynkami, nie robi im pod górę, ale wiadomo, różnie to może być. Problem jest, wydaje mi się, wypłukiwanie. Z faktu takiego, że przestrzeń między żyletką a dolną płytką jest praktycznie żadna. Między krawędzią żyletki a dolną płytką. Zresztą ja zrobię Wam zdjęcie, to sobie zobaczycie. Naprawdę tutaj no, widać, że piana zakleszcza się wręcz w środku tej maszynki. Próba jest tutaj od dołu tego wypłukiwać, bo ma te 4 takie rynne dolne odprowadzające. To niestety jest to maszynka, a dla jasności do Goodfellas, gdzie mi do nosa, do Goodfellas Smile nie jest gęstym mydłem. Jest takie bardzo pośrodka w kierunku takiego lekkiego i powiem szczerze, że to mydło zakleja. Więc jeżeli to mydło zakleja, to ja nie chcę wiedzieć, jeżeli bym wziął coś naprawdę gęstwinę jakąś na twarz, byłby problem. Że wypłukiwanie tą maszynką mydła z urobkiem nie jest jej dobrą stroną. To już widzę, że tak jest średnio. Średnio. Ale spokojnie. Lecimy do końca. Jeżeli chodzi o tą taką ultra łagodność, którą tak podobno było to dla każdego i tak dalej. Nie powiedziałbym, że ta maszynka jest taka super łagodna. Gdzieś jest tak po środku, jeżeli chodzi o charakterystykę. A po środku, poprzek. I opowiada. I do ona gada. Normalnie jak taki Snowy. No teraz, jak już jest pierwsze, że tak się wyrażę, nadwyżka zrzucona, agresja nam wzrasta i to ewidentnie. I przysysanie też. Lub ten efekt hamowania wedle uznania. Każdy wie, jeżeli chodzi o satynowane takie matowe maszynki, lubią właśnie aluminium, lekkie maszynki tak pracować na twarzy. Ona jest z tym wybitna. Absolutnie. Agresja nam wzrasta w ramach coraz krótszego zarostu. Dlatego mówię, jest to średnie. Nie jest to, wydaje mi się, sprzęt na początek drogi tradycyjnego golenia, gdy młody adept nie ma zielonego pojęcia jeszcze, co to jest agresja, jakie on ma preferencje i przede wszystkim nie ma doświadczenia w tradycyjnym goleniu. Więc wydaje mi się, że nie. Że tak nie do końca jest. Charakterystyka reksowa, dosłownie. Mam déjà vu z Envoya. Następna maszynka, coś tutaj z żyletką dziwnego się dzieje. Dziwnie skacze. Dziwnie. Charakterystykę ma dokładnie taką reksowatą. Czyli taki drapaczek troszkę. Przed chwilą mi się dziwnie zapracowała żyletka. I powiem szczerze, nie było to do końca przyjemne. Nie ma zacięcia, ale dziwnie się ułożyła. Najbardziej zabawne, że to już, słuchajcie, drugie przejście. A tu trochę tego jest. To nie ma żadnego już komfortu, że trzecie przejście na dokończenie, tylko trzecie przejście na golenie tutaj jest potrzebne. Nie możliwe, tylko potrzebne. Więc no, powiem szczerze, z tą efektywnością
Tak, wiem, na końcu u Snowego nie ma od razu opowieści, ale po 2 przejściach jest tak, jak jest. Czyli trzecie jest bezdyskusyjne. Bezdyskusyjne. Z moją gęstością i z charakterystykiem wzrostu, jakbym miał się przegolić na 2 razy z włosem, no to wyszedłbym nieogolony. Po prostu. Jakbym miał z włosem i w poprzek, czyli to, co mam za sobą, nadal bym był nieogolony na takim etapie, jaki mnie satysfakcjonuje. Więc no, lecimy z trzecim przejściem. Panie Rex Page, ja pana bardzo ładnie proszę, nadal proszę, do roboty. Podwłos, trzecie przejście. Słyszycie to? No, drapak okrutny. I jak się domyślacie, agresja znowu troszkę wzrosła. Wreszcie zaczyna się golenie. Takie, które mnie satysfakcjonuje. Oj. Coś dziwnie żyletka pracuje na niej czasem. W drugim przejściu, pamiętacie, też tu miałem. Z żyletki dosyć kawał wystaje. Ona tak dziwnie jest ułożona, że ona wystaje całkiem niezłym, na całkiem niezłej powierzchni, ale przestrzeń jest dosyć znikoma i ona tak dziwnie, absolutnie dziwnie potrafi zapracować na twarzy. Nie do końca jest to ulubiony dla mnie moment, jak czuję to. Są momenty, że ona po prostu się przysysa, tak ładnie pracuje, ale są momenty, że coś dziwnego się z nią dzieje. Nie do końca przyjemnego, bo odczucie na skórze jest średnie w tym momencie. Okej. Wąs pod włos do najprzyjemniejszych nie należy. Im mniej włosów, tym ona wcale nie przestaje opowiadać. Owszem, goli, ale że tak powiem, wraz z opowiadaniem zaczyna się wściekać chyba na mnie. Z faktu takiego, że coraz głośniejsza. No. I powiem szczerze, żeby było tak, jak mnie satysfakcjonuje, trzeba się nią trochę nacheblować. Poważnie. Nie przychodzi jej tutaj intuicyjnie nic. Sami widzicie. Nie chcę odejść od okna zwanego lustrem z takim jednym gościem, który do tego lustra opowiada, nieogolony i najzwyczajniej w świecie. Sami widzicie, że chcę, mając Rexa w ręku, być dobrze ogolony. I co trzeba zrobić? Heblować. Dosłownie. Dobra, brody zaraz poprawimy, ale z pianą. Będą poprawki. Wiecie dobrze, że ja z poprawkami to tak średnio, ale dzisiaj będą. No nie chcę tak właśnie wyglądać. Okej. Będą poprawki. 4. przejście. Uzupełniające. Już nie w komplecie, ale uzupełniające. Znowu to dziwnie. Dziwnie żyletka pracuje. W pewnych momentach zaczyna skwierczeć. To mówi Japurek, pozdrawiam, Łukasz. Podwija się.
Takie stwierdzenie Małgorzata na tak pracującą żyletkę. Okej. Słuchajcie, nie jest źle, ale chcę pewne miejsca popoprawiać. Tu już okej. Czubek brody ewidentnie do poprawy. Tu jest okej. Żuchwy do poprawy. Ciekawe. No dobra. 4. Poprawkowy. Efektywność maszynki nie jest jakoś porażająca. Bardzo nie jest. O, tak sobie zrobimy. Brodę pobiałem. Lubi ten śnieg, tą zimę, to niech sobie zrobi śniegową brodę, nie? Dobra, słuchajcie, popracujmy nad żuchwami. O, słyszycie? Jak skwierczy. O, słyszycie? To jest 4. przejście. Okej. Pytanie, co moja skóra na to? Bo za chwilę mi będzie red alert się odpalał, ale już na całej twarzy. Tego nie chcę. A też chcę dać szansę Rexowi. Niech zrobi dobrze swoją robotę. Może po prostu jest taki wolny w rozpędzie. Może ma taki rozbieg długi. A ja tam wiem. Poznajemy się dopiero. Masz tak piękny kolor. To się spraw. Ale tak jak mi się masz. O, już trochę lepiej. Ewidentnie. Ewidentnie. No. Powiem szczerze, maszynka uczy cierpliwości. Bardzo. Miał na szybko się śmignąć, szybko, bo się śpieszy i ogolić. No to bym się chyba troszkę na nią mógł obrazić. No. Wreszcie. Naprawdę, powiem szczerze. Teraz dopiero. Dopiero tego jest ten poziom, który mnie osobiście satysfakcjonuje. Tak. Teraz to ja mogę odejść od lustra ogolony. Słuchajcie. The Godfellas My Fahrenheit. Tak, nie jest to wybitne, jest na 4 z plusem, tak jak już kiedyś mówiłem, naprawdę bardzo ciekawy zestaw w dobrej cenie i ten zapach robi robotę. Jeżeli szukasz niewybitnego, nieświetnego, nie bardzo dobrego, ale dobrego, naprawdę na bardzo fajnym poziomie, kierunek bardzo dobry, czyli dobry z plusem, warto. Ale wracając do Rexa Page'a. Słuchajcie, policzki tak. Tutaj jakieś malutkie schowaśki, zdrowaśki, bo naprawdę kilka zdrowaśków trzeba zrobić tutaj, żeby się dokończyć. Uczy cierpliwości niesamowicie. Broda, tak, jakiś czubeczek już doszlifowany, żuchwy też już dopracowane, schowaśki pod żuchwami są i to ewidentnie, nie chcę już tej orać skóry. No i dół szyi sensownie. Czy jakieś są zacinki? Nie ma. Czy jakieś krwawienia? Nie ma. Nic nie widzę. Powiedzcie mi. Nie widzę. No nie widzę. Tragedia się nie stała. Powiem wam szczerze, mam bardzo mieszane uczucia. Wydaje mi się, że to jest maszynka, której trzeba się nauczyć. Wydaje mi się maszynką, która nie jest do końca tak w 100% bezproblemowo intuicyjna od pierwszego strzału. Świetnie z wyglądu. Fajny bajer magnesowy. Jest to jakaś tam pionierskie rozwiązanie. Bardzo ładnie wykonanie. No i ten kolor. Rewelacja. Tylko że ta żyletka to jest chyba jakaś tradycja Rexowa, że ona po pierwsze jest bardzo głośna. To jest kwestia gustu. Ale dziwnie pracuje. Agresja jej się bardzo zwiększa, jeżeli chodzi o pierwsze, drugie, trzecie, czwarte już przejście. To już naprawdę już tam zbytnio nie zwraca się na to uwagę. Po prostu chcesz się dogolić porządnie. To jest pierwsza kwestia, więc nie jest to z tych ultra łagodnych. Absolutnie nie.
Średni poziom, taki bezdyskusyjnie średni. Na pierwszym przejściu ona była taka łagodna w kierunku średności. Na drugim i trzecim przejściu już jest ewidentnie średnia agresja. Ale nie idzie za tym tak naprawdę bezdyskusyjna efektywność. Sami widzieliście, trzeba było się naprawdę trochę nacheblować, napoprawiać, nakombinować, żeby ona ogoliła na takim poziomie, który mnie osobiście satysfakcjonuje. A dobrze wiecie, że Snowy nie rąbie do oporu, aż będzie totalna po prostu gładź wycięta do drugiego pokolenia, bo po co sobie skórze to robić. Ale chcę ten poziom dogolenia, który mnie osobiście satysfakcjonuje. I powiem szczerze, że dawno nie miałem tak maszynki, a zależało mi na tym, żeby tym Rexem się porządnie ogolić. Żeby trzeba było tyle, absolutnie tyle cierpliwości włożyć. Mieszane mam uczucia. Ja wiem, że przy drugim, trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym goleniu byłoby coraz lepiej, ale nadal twierdzę, że z efektywnością tej maszynki nie jest tak wybitnie, jak jeżeli chodzi o kwestię wykonania, wyglądu, bo tutaj absolutnie wszystko się zgadza. Takie jest moje zdanie. Czy warta? Jeżeli ktoś lubi Rexa, bezdyskusyjnie tak, bo masz za sensowne pieniądze Rexa, prawdziwego Rexa. Czy można się z nią polubić? Tak. Mnie tylko wkurza czasem ten moment, że ona ma taką dziwną pracę żyletki. Są takie chwile, takie momenty, że ta żyletka nie jest super stabilnie, przez to jest taki efekt takiego drgania, jak to mówi opórek, zawijania się troszkę. Nie jest to takie ultra fajne na skórze. Nie robi krzywdy, ale są takie momenty takiej dziwnej niepewności, jakby ona sama nie mogła się dogadać z żyletką, a musi się dogadać ze mną i z moją skórą. I to jest właśnie taki mały dysonans poznawczy. Tyle. Słuchajcie, co po goleniu? To po goleniu. Tyrannosaurus, zwany Tyrannusem, zwanym dżinem w butelce, zwanym Dykotfela Smile, czyli genialna interpretacja 100 ml szczęścia w butelce. Czemu? Bo ta kryza opowiada, wychodzi Fahrenheit. Tak, zapach Fahrenheita na twarz. I będzie się działo. Oleż to pachnie, słuchajcie. To jest właśnie to. To jest po prostu genialne. 80-90% zapachu po prostu idealnie odwzorowanego. 10 interpretacja twórcza. Jest pięknie. Jakby ktoś z Was nie wiedział, co to jest za zapach, a miałby ochotę wizualnie sobie przypomnieć, co ten Snowy gada, co on tam opowiada. Dzień dobry, witamy. Fahrenheit Dior to jest dokładnie interpretacja Tyrannus. Tego interpretacja, rewelacja. To jest oryginał, a to odwzorowano. I tu się wszystko zgadza. Jeżeli sobie weźmiecie takie coś, żeby jeszcze sobie stuningować, to absolutnie nic się nie stanie. Naprawdę. Tylko podbijecie sobie. Te zapachy bezdyskusyjnie się nie pogryzą. Będzie naprawdę dobrze. Słuchajcie, wróćmy do tej maszynki. Po pierwsze chcę ją poczuć na głowie, tak jak Wam obiecałem. Wydaje mi się, że ten kształt nawet bardzo wskazany jest na głowę, a waga na pewno. Więc wracamy z tą maszynką na następnym goleniu na głowę. Później wróćmy z nią jeszcze raz na twarz. Chcę ją poznać, ale już czymś gęstszym. Dajmy jej trochę męczarni, skoro ona jest taka, że niby fajna, ale że niby ja Cię nauczę cierpliwości, to ja ją jeszcze chcę przetestować z czymś gęstym, z czymś ewidentnie gęstym. Więc sprawdźmy jej wypłukiwanie i niech się trochę pozacina dziewczyna. To jest facet, Rex. To jest pierwsza kwestia. Druga sprawa, chcę się z nią jeszcze trochę bardziej poznać, a później ją zaprosić do pojedynku i mam już w głowie też aluminium, też czarne, ale tam nie będzie absolutnie dyskusji, że coś będzie nie tak i ona musi dać radę, albo nie musi. To jest wina pojedynku. Zwycięzca jest jeden, chyba że będzie remis ze wskazaniem, ale zobaczymy. Tak czy siak, ja Wam dziękuję. Na tym etapie czuję, że jestem dobrze tak zwanie ogolony. Naprawdę, jest dobrze. Moja szyja tylko by chciała, że tak powiem, troszeczkę bardziej być dociągnięta, ale nie jest źle.
Zobaczymy, co będzie dalej z Rexem Page. Na razie nie do końca mogę się do Rexów przekonać. Czy się przekonam? Już Was zapraszam. Już na następnym filmie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.